Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Hongkongu. My Hongkongu za wiele nie zwiedzaliśmy. Marika chorowała ostatnie 2 dni, więc był doktor, tabletki i nawet teraz Mari kaszlała mi dzisiaj całą noc, ale nie chce siedzieć w pokoju, więc idziemy coś pozwiedzać ten Hongkong. Tak, chcę wykorzystać, bo przyjechaliśmy tutaj nie po to, żeby siedzieć. Już 2 dni przesiedziałam, dzisiaj jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że słońce wyjdzie i będzie to piękny dzień. A my nadal w klapeczkach. Jak wiecie z ostatniego odcinka, że zapomniałem butów zabrać z samolotu, także jest 20 stopni, jeszcze nie spełna, ale myślę, że damy radę. No, słońce się jakoś przebija. Wczoraj było, tak jak szliśmy do lekarza, chłodno. I wieczorem też wy mówiliście, że było chłodno. Ale jak coś, to są sklepy, to Marcinek już opiekuje się, żeby kupić nowe buty. Dzisiaj jest niedziela, więc spodziewamy się większego ruchu na tych atrakcjach, które chcemy dzisiaj odwiedzić. Jest już po 12, więc też nie mamy za wiele czasu, ale mamy do odwiedzenia pierwszy punkt taki instagramowy, budynki. Tak, wysoko się patrzy i cały ten Hongkong widać taki w jednym kadrze, więc to i też chcemy wjechać na górę, ale też zobaczymy jaka pogoda, bo tam na górze podejrzewamy, że będzie jednak trochę zimniej, no i te klapeczki nie dadzą rady. Dzisiaj to raczej będziemy się przemieszczać transportem publicznym więcej niż chodzić. Marii nie ma jeszcze wystarczająco siły, bo jakbym ją teraz przeciągnął po mieście tak jak wczoraj, to później wieczorem by mi zdychała, prawda? Oj tak, i tak jeszcze ta stopa mnie boli po tej łódce, więc jeszcze wszystko tak się złożyło naraz. Ale co możemy, to zrobimy. Z tego co czytałem, w Hongkongu mieszka ponad 100 000 Filipińczyków i że oni właśnie w parkach sobie robią spotkania, bo oni są rodzinni. Jak ktoś był na Filipinach, to wie jak to wygląda. I robią sobie właśnie gotowania, pikniki, picie jakiegoś alkoholu, spędzanie czasu sobie razem. Tutaj też widać ładny park. Tam już jest Victoria Harbour, zaraz idziemy i zaraz zobaczymy jak ten park wygląda. Też sporo ludzi, relaksują się tam, widzicie? Filipińczycy! Żeby nie było, że tylko Filipińczycy, mieszkańcy Hongkongu też, no i też widać, że ludzie z Indii. Społeczność z Indii tu w Hongkongu też jest duża. Jesteśmy już na Victoria Harbour, tam jest Aleja Sław. Ale Aleję Sław na razie opuszczamy. Zobaczcie na te piękne budynki. One w nocy ładnie oświetlone. Jest też pokaz świateł o 20, ale nie warto. My idziemy teraz na prom. Jest taka kładka zbudowana na widok, na tamtą stronę, na Hong Kong Island. Idziemy na górę właśnie zobaczyć jak to wygląda. Widok się nie zmienił, tylko że trochę wyżej. Na wyspę Hongkong mamy zamiar przepłynąć takim promem. Któryś z nich będzie płynął właśnie na tamtą stronę. Zobaczcie ten samochodzik tutaj. To są popularne lody. Jakaś lodziarnia, która jeździ po mieście i tam gdzie się zatrzymuje, patrzcie. Lokalni uwielbiają po prostu te lody. Też nie wiem, czy to nie jest właśnie jakieś instagramowe, że to jest bardzo popularne miejsce, dlatego że jacyś influencerzy te lody tutaj zajadali, robili sobie zdjęcia, no i tak się nakręca to później i każdy, kto bierze loda, robi sobie później zdjęcie z tą budką. Płyniemy w tym kierunku tutaj i widzę, że kolejny jest o 13, więc mamy 4 minuty. Jesteśmy już w porcie, teraz musimy kupić bilety. Mam nadzieję, że gotówką można płacić. Super, udało się, zapłaciliśmy kartą przy wejściu na bramkach, ale co ciekawe, pamiętajcie, że można kupować tylko bilet dla jednej osoby, jak się płaci na bramce. Ale jak w maszynie kupicie, to można kilka naraz. Te stare wyglądają jak z ery przemysłowej. Także, no patrzcie, nawet od razu widać jak one wyglądają. Nawet z tym kominem jeszcze, widzicie? No kiedyś takie parowce pływały, więc no bardzo mi się to podoba. Myślałem, że w środku będzie więcej ludzi, a tutaj nie, no sporo miejsca do siedzenia. To jest fajna opcja, zobaczcie. Jak chcecie tutaj siedzieć i podziwiać widoki, to raz sobie tutaj, to jest drugie ładniejsze, no to przysiadacie się tutaj. Akurat my siadamy z tej strony teraz. Punkt 13 i nasz statek odpływa. Zaraz idę zobaczyć jakie tutaj widoki, a bilet kosztuje 6,50, czyli wychodzi 3 zł za jeden przejazd. No i oczywiście panorama na te wieżowce.
i dopływamy. Dosłownie 6 minut płynęliśmy tym stateczkiem. Tutaj jest ten komin na parę, ale my raczej już nie pływamy na tym, tylko pływamy na innych silnikach, tak obstawiam. Wyjście otwarte, wychodzimy. Wychodzimy z promu i mamy od razu piękny widok na te wieżowce, tylko słońce akurat świeci w tą stronę i nie widać tych kolorów tak dobrze. Nie, no nie jest tak źle. Jest też piękny park po tej stronie, zrobiony dla dzieci, dla rodzin, ale widać, że tutaj też sporo Filipińczyków. Od razu podjechał nam autobus 722, więc to jest nasza linia, jedziemy w tamtą stronę, szybko płacimy kartą. Da radę, tak. 8 dolców widzę, 8,70. No tego nie grali, jeszcze mamy najlepsze miejsca z przodu, angielskie autobusy, wiecie o co chodzi. 2 pokłady u góry, taki widok. Niespełna 20 minut i wysiadamy. A jesteśmy w dzielnicy nie biznesowej, tylko mieszkalnej, gdzie królują wieżowce z bardzo małymi mieszkaniami i, co typowe dla tych mieszkań, wystające klimatyzacje. I oczywiście piękne tramwaje. Jesteśmy bez śniadania, ale na śniadanie postanowiliśmy, że zjemy sobie zupę z wontonami i Marii jeszcze pierożki sobie domówiła, ale zaraz wam pokażemy. A tak wygląda ta knajpa i widać na środku Marika. Marika teraz niby menu przegląda i czyta. Patrzcie, ja wam pokażę, jak Mari czyta. Mari czyta i nie wiem, co Mari tu wyczyta, ale obrazków też nie ma, żeby sobie pooglądać. Co ciekawe, pan napisał, nie napisał co, tylko napisał cenę, ile, pewnie zapamiętał, tam do kuchni powiedział i to jest taki rachunek nasz. Dostaliśmy już coś ostrego, panu, czy możemy spróbować. O, Mari jeszcze sobie zamówiła gorącą herbatę na te gardło. Gorąca, pyszna herbatka. Wydaje mi się, że to, co jest na dole, to imbir i cytryna. To akurat na twoje gardło dzisiaj. Przyszła już moja zupa. 39 hongkońskich dolarów, to jest jakieś 18 zł, ale patrzcie jaka wielka. Raz, 2, 3, 4, 5 dużych pierożków, do tego makaron, jakieś warzywa, orzeszki, ale najważniejsze to ten rosół. Dobry, delikatny, mięsny bym obstawiał. Ciężko mi powiedzieć z jakiego mięsa, bo nie jest ani żółty, ani też ciemny jak z wołowiny, ale czuć, że mięsny. Przyszło im moje danie. Wydawało mi się, że zamówiłam coś innego i dostaliśmy coś innego, ale tak to już bywa. Zobaczymy. I słodki sos widzę. Tak, słodko-kwaśnym sosie z tego co widzę. Mięciutkie. To jest tutaj takie chrupiące. Jesteśmy już po śniadaniu, najedzeni. Mari trochę mniej zjadła, bo Mari jeszcze nie może tyle jeść. Jesteśmy już pod tym punktem, miejscem, do którego chcieliśmy przyjechać, ale trzeba wejść do środka jeszcze, można powiedzieć takim wejściem po prostu. To nie do budynku, tylko jakby do środka i w środku jest plac, a dookoła są budynki. Tak to wygląda. Tam już widzę sporo ludzi z aparatami, więc wygląda na to, że jesteśmy w dobrym miejscu. Jesteśmy już w środku i ja kiedyś widziałem zdjęcia, właśnie z tego miejsca ludzie wchodzili na te daszki i robili sobie w górę zdjęcia. Teraz widzę, że te daszki są osłonięte jakąś siatką, a to chodzi o ten widok. Kolorowe bloki, balkony, tu od razu widać te klimatyzacje, o których wam mówiłem. I teraz wam powiem szczerze, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie na Instagramie, na zdjęciach wygląda to lepiej niż w rzeczywistości. Ma to swój klimat, ale to nie jest coś takiego, jak mi się wydawało wcześniej przed przyjechaniem tutaj. Jak będziecie w Hongkongu, przyjedźcie tutaj, bo naprawdę fajne miejsce, aczkolwiek przereklamowane moim zdaniem. Też może jest tak, że nie ma tych kolorów ze względu na pogodę, ale i tak by to za wiele nie zmieniło. Może zdjęcia by lepsze wychodziły, ale ten szał, który gdzieś tam widziałem na filmikach albo na zdjęciach na Instagramie, no to nie oddaje. Ja w ogóle sobie całkowicie to inaczej wyobrażałam. Teraz tak się rozglądam i w pewnym momencie pomyślałam, no jak jakiś blok na Mokotowie, gdzieś tam jak się wchodzi w tą dżunglę. Ale tak, no to może przez to też rusztowanie tutaj stoi, więc trochę jest to zastawione. No ale nie wiem, tak jak Marcin powiedział. Ja myślałem w ogóle, że te budynki tutaj są zdecydowanie wyższe. Wyższe, ja też tak myślałam.
A to jakby tak, no, ale warto przyjechać. W tym miejscu jeszcze dookoła są jakieś sklepiki, biznesy, tam widzę jest fryzjer, jakaś kawiarnia i tutaj też jest kawiarnia, zaraz Wam pokażę. I co? Ona słynie z tego, że te szklanki są schłodzone do minus 86 stopni Celsjusza, pewnie ciekłym azotem, no i w tym podają kawę. Zeszliśmy na dół i tutaj są dwa budynki, po prawej i po lewej. Tam byliśmy. Ale jest jeszcze drugie wejście, też na podobne budynki. Nie wiem dlaczego tamte są popularne, a te nie, ale zaraz się dowiemy, bo wejście jest tutaj. Mari już ledwo idzie, ale jeszcze musi trochę dzisiaj wytrzymać. Patrzcie, podobne budynki. Idziemy do środka zobaczyć, jak to wygląda. Te klatki schodowe trochę podobne, co u nas w hotelu, w tym indyjskim budynku. I patrzcie, tutaj nie ma kolejki. Wcześniej była kolejka na tamtych schodach, ale już idę, no muszę niestety, przepraszam, ale już ile mogę czekać. Także tak, i patrzcie, tutaj też są budynki. Po jednej i po drugiej stronie. Na wprost też jest ten budynek właśnie z takimi mieszkaniami. Nie ma tych czerwonych kolorów jak tam, ale też jest klimatycznie. I na dole, i u góry toczy się normalne życie. Po prostu turyści teraz tutaj przyjeżdżają, bo ktoś kiedyś napstrykał pewnie ładnych zdjęć z tymi widokami, wrzucił na Instagrama i to się porobiły bardzo popularne miejsca. Ale ogólnie tutaj to mieszkają ludzie, patrzcie, pranie wisi. No trochę przerąbane mają, bo tutaj przychodzi setki turystów codziennie. Przy wyjściu z tych budynków pani sprzedaje coś, jakieś jedzenie. Zaraz zobaczę, wygląda mi to na jajka. Jajka, no zobaczcie, takie brązowe, jak w sosie jakimś sojowym. Tu, no nie wiem co może być w środku, nie mam pojęcia w tej misce. I pamiętajcie, bo mapa prowadzi źle. Jak wysiądziecie autobusem właśnie tam, tu jest przystanek i też tutaj się zatrzymują tramwaje. Jak przyjedziecie tramwajem, to też pamiętajcie, nie idźcie drogą tam, bo każe iść drogą tam później na tym skrzyżowaniu, a to trzeba po prostu wejść w takie coś i tutaj znajdziecie ten punkt widokowy. Biorę jeszcze taką babeczkę, o proszę bardzo, za $7, proszę bardzo Mari, ona jeszcze lekko ciepła, czyli 3,50, niecałe. Mari, może trochę słodycz ci osłodzi życie dzisiaj. Jajeczna tarta, ponoć przysmak Hongkończyków, ludzi z Hongkongu, jakbyście nie zrozumieli, Nie za słodka? bo nie wiem czy się dobrze odmienia, okej, nie za słodka. Nie, choć ja to nie mam smaku, więc co ja próbuję, weź to spróbuję. Widać, że tutaj jest lekka jajecznica. Taki krem jajeczny, jakbym jajecznicę jadł taką z mlekiem. Naprawdę. To jest normalnie jak na śniadanie. Jeszcze niedaleko naszego przystanku jest taka kładka. Wejdę na górę, może będzie fajny widok właśnie na przejeżdżające tramwaje albo te autobusy podwójne. Jak na złość żaden tramwaj ani autobus nie jedzie, no w tą stronę to raczej do tyłu, więc tutaj też za wiele nie zobaczę. A Mari zmęczona, nie ma już siły. Zgadnijcie, gdzie jest Marika. No, 3, 2, 1. Kto zgadł? Tam biedna siedzi. Smarka właśnie. Jest i tramwaj. Zwróćcie uwagę, jakie one są cienkie. Teraz będzie przejeżdżał dokładnie pode mną, to będzie widać. Są też te, ale są też fajne czerwone. Patrzcie, on ma, ja wiem, no z 1,5 metra szerokości, może ciupkę więcej. Wracamy do nas na dzielnicę, jadę Marikę odstawić do pokoju, bo Marika nie ma siły. Wzięła właśnie jakieś tabletki jeszcze, które dostała wczoraj od doktora i lepiej będzie, jak sobie poleży w łóżku. Jest nasz tramwaj, wsiadamy, zaraz zapytam, czy nasz. Jest nasz, najlepszy, czerwony, ale też nieźle zapchany widzę. Wszyscy pewnie na czerwone się pchają. Okazało się jednak, że to nie nasz. Tam kierowca kiwał, a ktoś nam powiedział, że on skręca i sprawdziłem, on skręca w lewo później. Podjechał niebieski, zapchany, ale wsiadamy, bo możemy tym jechać. O, dziękujemy, pan jeszcze nam podpowiedział, że tak, tym. I wchodzimy, patrzcie, coś takiego, a płaci się pewnie, o patrzcie, jaka tutaj kierownica w drugą stronę, jak się jedzie. No właśnie, kierowca pewnie, idziemy, no patrzcie, się tutaj siada na dole, a my idziemy na górę. Na górze najlepsze widoki, ale na górze, o właśnie. Na górze to ciasno. Wszyscy chcą jechać i patrzeć. Wysiedliśmy już z tramwaju, zapłaciliśmy 2,30 w dolarach, czyli lekko ponad złotówkę, ale przesiadamy się teraz w metro. Nie będziemy płynąć już statkiem, żeby jak najszybciej już dojechać do tego pokoju, tak. A metro mamy dosłownie, tutaj jesteśmy jeszcze na pasach,
a stacja metra jest tutaj. W Hongkongu bardzo dobrze to wszystko jest skomunikowane. Ale najpierw musimy sobie załatwić karty Octopus. Jednak rezygnujemy z tamtych kart, bo nam się to nie będzie za bardzo opłacać. Bierzemy taki po prostu przejazd sobie. Zaraz się okaże, czy będziemy musieli głęboko zjechać, bo czasami głęboko. No, nie najpłycej, ale też nie są jakieś najdłuższe te schody metra. Chyba że to nie ostatnie. Musimy jechać w stronę Kennedy Town. To będzie ostatnia stacja, ale my będziemy musieli wsiąść tak wcześniej. Kolejny zjazd w dół. Mari dzisiaj się nie odzywa za wiele, bo Mari straciła głos i nie ma siły. Mari tylko pozdrawia. A schody też nie jakieś najkrótsze. A to tak dla porównania metro, jak wygląda w Hongkongu, a w Warszawie na przykład. W Warszawie to jest chyba tylko tak coś takiego. Stacja metra wygląda na bardzo długą. Tam to nawet końca nie widać, ale to przez to też, że się tak trochę zaokrągla. Jest już nasz pociąg, zaraz wsiadamy. I my jesteśmy tutaj na tej stacji, jedziemy 3 stacje i przesiadka będzie. Ale fajnie, bo nie jakieś zatłoczone metro, pociąg. Oczywiście nie ma gdzie siedzieć, ale też się luźno będzie stało. Chwila i już wysiadamy z metra, idziemy teraz się przesiąść na inną linię. Gdzie jest Mari? Mari. Jest czerwony kapturek. Jest, Mariki nie zgubię, dałem jej czerwoną kurtkę, o, to jeszcze ta z Filipin. Tam wysiedliśmy, a tu sprzed nosa nam odjeżdża pociąg, ale podejrzewam, że jak pełne, to one tutaj za chwilę będzie następny. Pięknie, kolejny pociąg za 2 minuty. Jest następny pociąg. Sporo ludzi wysiądzie? Nie tak sporo, ale my wsiadamy. Jedną stację będziemy jechać. Też nie tak mało ludzi. Jedziemy tylko jedną stację, ale jaką stację? Tą trasę, którą pokonaliśmy stateczkiem, to teraz pokonujemy... O, panią tutaj zahaczyłem. Pokonujemy pod tym kanałem. Szybciutko, 2 minuty i jesteśmy, bo to dość długa trasa była. No dobra, musimy znaleźć jakieś chyba wyjście C. I teraz karta, czy tutaj, czy trzeba ją wrzucić? Nie, trzeba ją pewnie włożyć tutaj, o. Tak, i się otwiera. Wrzuć Mari i ci się otworzy. Pięknie, trzeba oddać kartę. Jesteśmy już u nas na dzielnicy, wychodzimy z metro i od razu jest wejście do naszego hotelu. Także wszystko blisko, autobusy jeżdżą w jedną i w drugą stronę. Czerwony proszę, angielski. Mari zostaje w pokoju, poszła spać, ja lecę w Miacho. Dzisiaj jest najzimniejszy dzień, w jakim tutaj byliśmy i później zaczynają się takie lepsze dni. No i jak wiecie, tych butów nie mamy, bo zapomniałem z samolotu, więc wychodzę, zobaczę, ile da się bez tych butów tutaj dzisiaj pochodzić. A z naszej klatki, jeszcze przez okno, jak się wygląda, to jest taki widok. Zobaczcie, wszystko na zewnątrz, tak jak w Anglii, rury, tylko te są takie bardziej już plastikowe. W Anglii to jeszcze można te żeliwne spotkać. Jazda w tym budynku windą, no to nieraz jest wyzwanie. Zszedłem już piętro niżej, tu też dużo ludzi czeka. No na tą windę nie wchodzi, no tam 6 osób wejdzie i ona już piszczy, że jest pełna. No to teraz nawet jak zjeżdżała, to się nie zatrzymała, tylko wyskoczył napis, że jest zapełniona i jedzie z powrotem na dół, później do góry. Także to za długo trwa, więc ja częściej chodzę w tym budynku klatką schodową niż jeżdżę windą. A tutaj zobaczcie, jest kolejka na tą windę, którą ja chciałem zjeżdżać. No i ja bym tutaj musiał czekać już 2 albo 3 przejazdy. Jak na razie nie jest aż tak źle. Poczekamy później. Wiadomo, że to później będzie się robiło coraz zimniej. No i czym dłużej, też gorzej jest wtedy. A aktualna temperatura na ten moment to jest 16 stopni. I nie widzę nikogo, żeby ktoś chodził w jakichś klapkach. Są jakieś takie letnie buty, ale raczej w klapkach tu nikt nie chodzi przy tej temperaturze. Po mieście też jeżdżą takie autobusy, że możecie sobie wsiadać i wysiadać na różnych przystankach. Są linie zrobione, żeby siadać na popularnych miejscach. Spędzacie sobie na przykład pół godziny, godzinę i znowu wsiadacie w następny autobus, bo tych autobusów jeździ sporo. Z tego co wiem, jest kilka linii. Cenowo nie pamiętam, ale to też nie wychodzi jakoś dużo. Tam się chyba ceny zaczynają od 30 paru złotych za linię. To jest bardzo popularne w Hongkongu, że całe rusztowanie jest zrobione z bambusa. Patrzcie, poziomami to budują, tam u góry widać, że jeszcze niedokończone. Widzicie? Muszą jeszcze wyłożyć tak jak tutaj, że w razie czego jak coś spada, no to też na te, nie wiem, to też jakimiś bambusami wyłożone. Przechodzę po tych ulicach, skręciłem w taką mniejszą, bo droga mnie po mapie prowadziła w taką główną i tutaj, w tych mniejszych uliczkach, na każdym kroku restauracja. No tutaj mamy jakiś sklep tylko z ciuchami, ale tak to 90%, tak żebym na oko powiedział, to restauracje. I wydaje mi się, że kultura jedzenia na mieście jest dużo większa niż u nas w Polsce. I to jest nagroda tego, że skręciłem w te mniejsze uliczki. Trafiłem na jakiś targ. Droga zamknięta i sprzedają, ale to nie jest jedzeniowo. Ja idę na jedzenie, widzę, że same ciuszki raczej, ale przejdę się. Jak na razie to same ciuchy, torby, plecaki, jakieś skarpetki i to na tyle. Widzę, że tutaj jest droga i dalej są ciuchy, no to ja tam już nie będę szedł. Skręcę sobie w tą uliczkę. W tej całej dżungli restauracji znalazła się nawet restauracja tajska.
Są ludzie? Są. Zaraz tak popatrzę szybko jakieś ceny naszych dań popularnych. Pad Thai w Tajlandii kosztuje 6 zł, a tutaj 60 wychodzi, czyli 10 razy więcej. Mango też kilka razy droższe. Tutaj trzeba dać, no z 35 zł wychodzi, a w Tajlandii no 7, 8, 10 w zależności od porcji. Z sentymentu powiedziałbym, że róbcie zakupy jak będziecie w Hongkongu w 7-Eleven, ale nie mogę tego zrobić, bo jest droższy, dość sporo droższy. Jak będziecie w Hongkongu, to róbcie zakupy w sklepie Welcome. Tutaj macie nazwę. A na tą ulicę dzisiaj idę, tylko tu nie ma przejścia, muszę przejść dookoła. Takie miejsca w Japonii bardzo popularne. W Hongkongu za bardzo tego nie widywałem. O, pan tutaj, o, że można grać do niej i wygrać. O, albo ktoś coś, jakieś pudła można nawet całe wygrać, widzicie? I jestem, Temple Street Night Market, tak to się nazywa. Ja od razu lecę zobaczyć, co oni tutaj sprzedają. I mam nadzieję, że tu będzie samo jedzenie z lewej i z prawej strony. Na początek widzę sok z granatów, na świeżo. A tu coś dla Marii. No niestety Mariki nie ma. Marii by zaraz jadła takiego kebabca. 23 zł taki kebab z kurczaka. Kiełbaski też tutaj lubią, jak widać. 17 zł taka kiełbasa. To nawet nie wiem, co to jest. Jakieś flaki poskręcane, smażone, tak bym obstawiał. Coś podobnego w Tajlandii sprzedawali, takie kuleczki. Są mi takie przysmaki, jest makaron smażony z jakimiś kiełbaskami i te pierożki, widzicie? To Marika uwielbia takie pierożki. Może jak będę wracał od razu do domu, to jej kupię to. Te smakołyki to już rozpoznaję. Zobaczcie, jest smażony makaron. Tu jakieś coś z wołowiną, no i te pierożki. Marika uwielbia. A tu jest coś dla miłośników owoców morza. Patrzcie, jakie wielkie muszle. Takie muszle kosztują 100 za 3, czyli jakieś 47 zł. Jest indyjskie stoisko, to coś dla mnie. To najlepsza kuchnia świata dla mnie, zaraz oczywiście po polskiej. Ale tu widzę jakieś smażone rzeczy i to na głębokim oleju. Też są jakieś wrapy, kurczaki. Kaczka w tych krajach bardzo popularna, ale to nawet chyba nie kaczka. Mi się wydaje, że to jest gęsina. Za duża na kaczkę. Powiem wam, że jak na razie to znalazłbym kilka rzeczy, które bym chciał zjeść. No wiadomo, był jakiś kebab, były jakieś tam przekąski indyjskie, ale tak z lokalnych, no to za wiele smaków nie ma takich, które bym wziął do buzi. I to jest świetne. Na takich krzesełkach w wąskiej uliczce sobie ludzie siedzą, tu jest jakaś knajpeczka, oczywiście jakaś indyjska, można przekąski indyjskie kupić i sobie zajadają. Jak Hongkong, to wiadomo, że owoce morza, bo Hongkong leży nad Morzem Południowochińskim i te na górze to homary. No nie są jakieś małe, spore. Tutaj tak samo. Jakieś homary, mniejsze widzę. Tutaj znowu jakieś inne, nawet nie wiem jak one się nazywają, jakieś wielkie krewety. Teraz pan złapał rybę do wiaderka właśnie z takiego akwarium, ktoś pewnie zamówił sobie, bo z tyłu za tymi akwariami jest od razu restauracja. Wszedłem na ten market tutaj z ciuchami, z ubraniami, z pamiątkami i zapytałem o jedną rzecz. Pani do mnie mówi 150, no to jest jakieś 70 zł. Taki notes, ze skórzany, taki w chińskim stylu zrobiony, bez linii, bez niczego, z taką pieczątką smoka. Ja mówię, nie dziękuję. Mówiłem tam chyba z 10 razy nie dziękuję, pani aż do 30 zeszła ze 150, więc wyobraźcie sobie, jakie tutaj ceny narzucają dla turystów. Jeszcze wylałem sobie wodę z tego wiaderka na nogę, a wiecie, jak woda to jeszcze zimniej w te nogi. Łaziłem i takie obrazki mnie tutaj skusiły. Ja już zamówiłem. Zaraz wam pokażę oczywiście, jak pan mi tutaj skomponuje, a pan za szybą z wołowiną wziąłem. Zobaczymy, jak to zaraz będzie wyglądało. O, pan już szykuje. Raczej to dla mnie. Nie wiem, czy to jest wywar, czy to bardziej pod makaron woda? No zaraz zobaczymy. A tak wygląda menu i jak wszedłem mówię, kurczę, co ja mam tu zamówić? Mówię, odpalam translator. Ale na szczęście oni są przygotowani też na takich klientów jak ja i jest menu, jest po chińsku, a małym druczkiem jest po angielsku napisane, co to jest. I oczywiście ląduje od razu rachunek, ile za tą zupę będzie. Jak będę coś domawiał, to pani będzie dopisywać. Jest już moja zupa, pięknie wygląda i za tą zupę wyszło $36, czyli jakieś 17 zł. Ładnie to ta zupa wygląda, zresztą widzieliście. Ale najważniejsze to jest smak. Patrzcie, ile tu jest tego mięsa. Mięso aż odchodzi. Ale rewelacyjne mięcho. O kurde, ale bogaty smak. Kurczę, czasami w Tajlandii trafiałem na takie bogate rosoły. No rewelacyjne. I te nudle. W zestawie były inne nudle, takie białe, ryżowe, a ja wolę jednak te jajeczne. Jedyny minus? Nie lubię jeść plastikowymi pałeczkami, bo one są śliskie i ucieka. Uwielbiam drewnianymi, bo jak się nie jest jakimś dobrym szpecem, to jednak takie plastikowe to nie dla mnie. Marii jeszcze dała mi zlecenie na zupę na wynos, ale pan tego mięsa tam nałożył. Kurde, ale Marii będzie się zaraz zajadać. Na tą chorobę taka zupa idealna. Pani już pakuje, o, taką samą zabieram saszetę, żebym nie zapomniał. Powiem wam tak, że jak się chodzi, to nie jest tak źle. Krążenie pracuje, krew chodzi w tych żyłach, więc dość ciepło, ale jak się trochę zatrzymam, no to już trochę pizga. Tempo mam dobre, jak Robert Korzeniowski na olimpiadzie. Idę szybko, bo dobrze, żeby Marii na tą chorobę zjadła. Ta chorobę
tą zupę. Jestem już w Mumbaiu, pełno tutaj Hindusów. Nie to, że mi to przeszkadza, ale jest ich tutaj dużo. No i tak, kolejka, więc nie będę czekał nawet tutaj na tą windę, tylko idę od razu na schody. Muzyczka hinduska, proszę bardzo, przekąski hinduskie. Tutaj właśnie słyszałem, że jest Afryka i Indie razem wzięte. Tutaj dobry pub, a tu wejście na moje schody. O, nie najgorzej. Coś tam się dzieje, ale nie jest tak źle. Jestem na 3., 4., 5., 6. i jest 7. Drzwi jak w Anglii oczywiście, bo to była kolonia angielska. Dużo podobieństw. Zresztą widzieliście. 7. Prywatne drzwi, jakiś Hindus, bo widać znak słońca. Wiecie, kto taki używał? Tylko trochę bardziej wykręcony. Mamy jedną windę, bo winda jeździ co 2 piętra, czyli to jest nieparzysta. Ta jest parzysta, więc się nie zatrzymuje tutaj. Okej, jestem przy wejściu. Przyniosłem już zupę Marice. Marika sobie rozdziela teraz chude od tłustego, a ja to później dokończę, bo ja lubię taką wołowinkę. O, ledwie żywą. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za oglądanie, komentowanie, lajkowanie i udostępnianie. Do następnego! Trzymajcie się, Pa! cześć!